No to co? Podetniemy końcówki, nałożymy odżywkę, mamy taką specjalną ampułkę. Zaraz pani... Idealnie, są suche jak wiór. Co ty robisz? Pracuję. Tu? Jak widzisz? Jako fryzjer? To tak. Nie ośmieszaj siebie, ani mnie! A ty nie rób mi scen. W domu mi wszystko wyjaśnisz. Dziś w odcinku. Czy Korynt zaszkodzi Kazimierzowi? A co ty tutaj u nas robisz? Jak to, Kazimierz? Podwyżki będą, a najbardziej oberwą właściciele firm. Chodź, wszystko ci wyjaśnię. Czy Henryk jest zazdrosny o Kornelię? Był w Lombardzie, rozmawiał z Kazimierzem, teraz tutaj. Heniu, no o co ci chodzi? Dlaczego zaczął się znowu tutaj kręcić? Ciekawego? Klient Lombardu chce zastawić nożyczki. Ty, no ale miałeś przynieść coś wartościowego, a... One są warte 3000. Patrz, nożyczki dla milionerów. A więc jesteś fryzjerem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Właśnie to chcę robić, tato. Ja ci powiem, czego chcesz. Jesteś na 2. roku prawa, skończysz je, rozpoczniesz aplikację, a potem rozpoczniesz własną praktykę. Nie. Ja już wiem, że prawa nie skończę, nie zamierzam tracić na to czasu. Bo adwokatem na pewno nie zostanę. Kochanie, ale jeszcze to przemyślisz, prawda? Nie zostanę prawnikiem. Mówiłem wam już to milion razy, ale oczywiście mnie nie słuchaliście. Masz dopiero 20 lat, sam nie wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. No tak, bo ja nie wiem nic, ale wy wiecie wszystko. No właśnie tak jest. Tu chodzi o twoją przyszłość, o całe twoje życie. Mamo, ja mam 22 lata. I proszę, przestań traktować mnie jak dziecko. Anka, po co te dyskusje? Przecież to jakaś szczeniacka zagrywka. Powinieneś zacząć poważnie traktować i nas, i siebie. O. Chwileczkę. Walczak dzwoni. I właśnie tego nie chcę. Obroży na szyi, bo klient nasz pan. Przeginasz? Tak, panie Macieju? Tak, wszystko idzie tak, jak zaplanowaliśmy. Synku, nie mówisz poważnie, prawda? Mamo, ja nigdy w życiu nie byłem bardziej serio. 100, 200, 300, 400, 500 dla pana. I proszę nie zapomnieć umowy. Tak, dziękuję. Pozdrawiam, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. O, dzień dobry, panie Rolecki. Już myślałam, że pan o nas zapomniał. No, gdzieżbym śmiał, pani Angeliko. Na urlopie byłem, mi się też należy. Ale mam tutaj dla was unikat. Jak zwykle zresztą. Tada! O kurczę. Kurka. Śliczna. A jest. Takie coś to ja na wsi w co drugiej chałupie widzę. Tak. Kochany, to jest kureczka bomboniereczka. Na cukierki dla grzecznych dzieci, także nie dla ciebie, Romuś. Zrobiłem kiedyś włam do takiej chwoki. Włam do kwoki. Babcia w niej trzymała kukułki. A tobie nie dawała, Romuś? Sam sobie wziąłem. Ale któregoś dnia ręka mi się omsknęła i kura fru z kredensu na podłogę. I co? W drobny mak się rozbiła. A żebyś wiedział, roztrzaskał się nielot w drobny mak. Słuchaj, a tu masz całą, rozumiesz? I oddasz babci, może ci wybaczy. Dam ci za nią 2 dychy, a babcia nie żyje. O. Pani Angeliko, pani nie pozwoli chyba, żeby ten dusi grusz mnie obskubał, co? Taka kryształowa kura to jest zabytek klasy vintage. No, Dam 5 dyszek. Stoi? cholera. No niech będzie, zawsze to lepsze niż 20. Prawnik to szanowany i prestiżowy zawód.
No, wielu młodych ludzi chciałoby być na twoim miejscu. A ja chcę obcinać ludziom włosy. Modelować się, patrzeć jak się zmieniają. Jestem dumny, kiedy oni mi dziękują. Jako prawnik masz dużo większe pole do popisu. Tak, ale ja nie znoszę tych paragrafów i kodeksów. No mamo, zrozum to w końcu. Synku, ja i tata chcemy, żebyś miał porządne wykształcenie i dobre życie. Jako adwokat nigdy nie będziesz klepał biedy. Nie no, jakbym mówił do ściany, no. To ta dziewczyna zawróciła ci w głowie, tak? To przez nią chcesz zmarnować swoją karierę. Ta dziewczyna ma na imię Daria i kocham ją. A ty nawet nie próbujesz mnie zrozumieć. Wiesz co, Angela? Jak ty mogłaś dać za coś takiego Roleckiemu 5 dych? Roman, takie kurki chodzą po 100-150 zł. No ale przecież Rolecki by nam ją oddał za 20 zł. No może za 30. No tak, ale ja myślałam, że to jest twój kolega. No bo jest. Znaczy trochę. Zresztą nieważne, no przecież my tutaj robimy interes. A teraz ta kura będzie nam zalegać w magazynie do dnia sądu ostatecznego. Nikt od nas tego nie kupi. Roman, no zobaczymy. Zobaczymy. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry. Widziałam u Państwa na stronie taką brzytwę z rękojeścią z drewna oliwkowego. Było coś takiego. Ja zaraz poszukam. No a po co pani brzytwa? Jeszcze się pani nią skaleczy. Nie, to dla chłopaka na prezent. On jest fryzjerem, nauczył się podcinać końcówki brzytwą. Nigdy nikt mnie nie podcinał brzytwą. No bo Romuś raczej nie było czego ciąć. A po brzytwie włosy się lepiej układają i nie ma tych takich podwiniętych końcówek. A pasek pani dać do zestawu? Pasek? A po co? No, do ostrzenia brzytwy. Mój dziadek miał taki szeroki, skórzany. Kiedyś wziąłem go od niego, żeby sobie tą brzytwę naostrzyć, ale się pociąłem. A później jeszcze tym paskiem dostałem. Mam. Proszę bardzo. To jest ta. Tak. Ile płacę? Ona kosztuje 100 zł, tak jak na stronie. Angelika nie potrafiła negocjować warunków. Kurę kupiła za drogo, brzytwę sprzedała za tanio. Przez nią Lombard stanie na skraju bankructwa. No, to proszę pana, 150 zł i telefon jest pana. Jasne. O kurczę, kura. No, fajna, nie? Babcia taką miała. Kiedyś wyjadłem wszystkie beczułki z likierem, które w niej trzymała. Co do jednego. Jak z likierem, no to musiał pan być na rauszu. No i byłem i przez to rozbiłem tę kurę. Serio? No to witaj w klubie. Przez pół roku babcia się do mnie nie odzywała. W mojej babcia trzymała kukułki. Pewnie się kleiły, co? To jeszcze jak? O, widzę, że trafiłem na bratnią duszę. Kupuję. Ile za nią? 140 zł. Cholera, drogo. No ale człowieku, spójrz tutaj. Przecież to jest unikat. No masz szczęście, że do nas trafiłeś. Niech stracę. Telefonu cię nie wykupię, trudno. Przynajmniej babcia będzie zadowolona. I to jest najważniejsze. Angelika jednak zna się na tej robocie. Dobrą cenę rzuciła facetowi. Jak za nowy towar. No a przecież był leciwy. No ale na sentymentach najlepiej się zarabia. Hej, Jak rozmowa z rodzicami? Ciężko, co? no wiesz, dla nich liczy się tylko architekt, lekarz albo prawnik, a reszta to wstyd dla rodziny. To co zrobisz? Zostanę fryzjerem. Ale rodzice się od ciebie odwrócą. No tak, ale wiesz, mam ciebie. No ja mam ciebie i mam jeszcze prezent. Proszę. Wow, ale... No super, ale z jakiej to okazji, Daria? Rok jesteśmy razem, zapomniałeś. Na śmierć. Przez te całe kłótnie z rodzicami kompletnie wyleciało mi z głowy. Wybaczam. No, dzięki. A co to ma być? Budda. No raczej głowa Buddy. No to jak wiesz, to po co pytasz? No co to robi w naszym domu? Czeka, aż zamienimy ją na gotówkę. Jutro zanoszę Barskiemu do Lombardu. Taką urwaną głową Buddy wrażenia na nim nie zrobisz. A na mnie zrobiła wrażenie. Myślę, że to zabytek i że na niej zarobimy. My? Nie ma żadnych nas, A to Maciek. ale
Daj, Henryk, to jest mój telefon. Cześć, synu, ale mój syn. Mój Cześć. też i dzwoni do mnie, daj mi No to. dobra, masz. Cześć, synku. Cześć, mamo. Znowu się kłócicie? Nie, takie tam małe droczenie. Jasne. Słuchaj, Korynt nie zapłacił za czynsz. Znowu. A ty nawet nie zapytasz, co słychać, tylko tak od razu do interesów? Wie, że się go boisz i to wykorzystuje. Ja się go nie boję, no co ty? Kto ci powiedział, że się go boję? Ma zapłacić, a ty musisz tego dopilnować. Obiecałaś mi to. Dobrze, dobrze. Wyciągnę mu te pieniądze choćby z gardła. No i super. To teraz powiedz, jak tam u was. Super! Czekaj, to tata ci opowie. U nas jest synek super, żałuj, że cię tu nie ma. No a Koryntem się nie przejmuj, w ogóle przyciśniemy go. Nie dokończyliśmy naszej rozmowy. Posłuchaj, ja nie wiem, co się z tobą dzieje, ale ja dopilnuję, żebyś skończył prawo. Nie mam takiego zamiaru. Utrzymuję cię, płacę za twoje wykształcenie, mieszkanie, wszystkie bajery i gadżety. No i? No i będziesz robił to, co ci każę. Albo wracasz na studia, albo się stąd wyprowadzasz. Dobrze, tato. Będzie jak chcesz. Julek, ty się gdzieś wybierasz? Wyprowadzam się, mamo. Co ty mówisz? A co, tatuś ci nie mówił? Że wyrzucił mnie z domu? Nie zachowuj się jak dzieciak. Sam się błaźnisz, a nas ośmieszasz. A co? Boicie się, co ludzie powiedzą? To o nich się martwicie, a o mnie nie? To jest smutne, że nie traktujecie mnie poważnie. Pewnego dnia sam zostaniesz ojcem. Wtedy... I wtedy powiem swojemu dziecku. Bądź szczęśliwy. Angelika, Szefie, skończyły się środki czystości, nie ma czym sprzątać. no to zajmij się tym. No, jasna sprawa, tak tylko mówię, żeby szef wiedział. Aha, dobrze. Słuchaj, No cześć. Korynt? A co ty tutaj u nas robisz? Dawno was nie widziałem, co u was? Co u nas? A wszystko w porządku. A ty co, przyszedłeś coś sprzedać czy zastawić? Ani jedno, ani drugie. Ale tu wszystko po staremu. Wpadłeś w marazm, Kazimierz. Korynt, po co ty mnie nawijasz makaron na uszy? Konkretnie powiedz, o co ci chodzi, no. O podatki gruntowe. I co z nimi? Jak to, Kazimierz? Podwyżki będą, a najbardziej oberwą właściciele firm. No ale to chyba już uchwalone, nie? Ale my się odwołujemy. Jacy my? O ja, ty i inni przedsiębiorcy. Chodź, wszystko ci wyjaśnię. No chyba, że wolisz bulić. No dobrze, to chodź do biura. Szefie, Tak. kawa, herbata też się skończyła. Dobrze. Gościnni jesteście. Nie wierzyłem Koryntowi. Z tego faceta jest taki krętacz, że słowa prawdy nigdy nie powiedział. Ale pieniędzy zawsze pilnował, więc wolałem z nim pogadać. Korynt, największe zmiany przepisów to dotyczą tylko ciebie. Chciałem, żebyś zrozumiał, że nie wolno stać z boku. Zmiany w podatkach dotkną w końcu i ciebie. No to wtedy będę się martwił. A na razie to ty mnie nie wmawiaj, że działamy we wspólnym interesie, jak mamy działać tylko w twoim. Co to? Sama głowa? Reszty nie dało się buknąć? To jest całość. Kornelia nie chce tego w domu, co? A ty Kornelię to zostaw w spokoju. I zapłać czynsz, bo Maciek mówił, że znowu zalegasz. Mnie nie mówił. No bo nie odbierasz od niego telefonu. A odsetki lecą. Dobra, pomyślę. A ty, Kazimierz, będziesz żałował, że nie chciałeś mi pomóc. Korynt, ja żałuję, że w ogóle cię znam. No. Dzięki mnie twoje życie jest ciekawsze. Angelika, wiesz co, ten facet zawsze podnosi mi ciśnienie, no. Szefie, bo jemu właśnie o to chodzi. O to mu chodzi. Komu zrobić z cukrem? O, widzę, gęsta atmosfera. Ktoś stracił głowę? No nie, mam nadzieję, że to ja nie stracę na tym interesie. No dobra, Angelika, zajmijcie się tym, a ja lecę do klienta. Pół godziny zmarnowałem przez tego kombinatora, no. Dobra, to ja zadzwonię do Kaweckiego. Dobra, dzwoń.
No i tak zrobiłam. Nie było Lolka i nie miał kto powiedzieć czegoś mądrego na temat tej figurki, a ojciec Maćka upierał się, że to na pewno jest cenne. No, nareszcie. Bałem się, że nie zdążycie na czas. Słuchajcie, pani Magdalena za chwilę będzie. Tak jak cię obiecałam, szefie, uwinęliśmy się najszybciej, jak się dało. Przywiozłem tylko część swoich rzeczy. Po resztę pojadę za parę dni, no tam moja mama strasznie to przeżyła i po prostu nie chciałem jej dobijać. Dobrze, że zamieszkaliście razem. Powinniście już taką decyzję dawno temu podjąć. Szefie, chciałbym u pana pracować w pełnym wymiarze godzin. Żeby wpisywał mnie pan w grafik i umawiał klientki na każdy dzień. A co ze studiami? Z twoją przyszłością prawnika? Zamiast kancelarii otworzę kiedyś salon fryzjerski. No jak sobie chcesz. Chętnie dam ci cały etat, bo klientki ciągle pytają, kiedy masz wolny termin. No to super. To jesteśmy dogadani, dzięki. Fajnie. Po co mnie ściągnęłaś? Musiałem odwołać spotkanie. Nie mogłaś poczekać do wieczora? Możesz mi wyjaśnić, dlaczego wyrzuciłeś Julka z domu? Jak w ogóle mogłeś coś takiego zrobić? Nie wyrzuciłem go. Wyprowadził się. Podobno mu kazałeś. Dałem mu wybór. Widocznie wybrał. Jesteś dla niego za ostry. To ty go rozpuściłaś. Przewróciło mu się w głowie. Poczuł się jak pępek świata. Nie wie, co znaczy prawdziwe życie. I dlatego musiałeś go wyrzucić na ulicę. Ta lekcja zrobi z niego dobrego prawnika. Niech zarobi na chleb. Na wszystko. Anka. Nie ma innej drogi. To na pewno wszystko przez tę dziewczynę. Pamiętasz ją? Była tu parę razy. Daria miała na imię. No pamiętam. Nic specjalnego, jest takich na pęczki. To na pewno wszystko przez nią. Podobno to cudo jest dużo warte. Może tak być, bo to przecież Gował Budy Siakiamuni. Trochę to nietypowe, bo zazwyczaj jest przedstawiany w pozycji kwiatu lotosu. Że co, proszę? To taka pozycja medytacyjna. Trochę tak jakby po turecku. Nie rozumiem, zaraz. Ja myślałem, że Budda to jest z Indii, a nie z Turcji. Oj, Roman. Budda z Indii, ale to siedzenie takie, wiesz, no to jest po turecku, tak się mówi. No wiem, że tak się mówi, ale po co te całe komplikacje geograficzne? Ta ceramika prawdopodobnie powstała w XIX wieku. Może być starsza i pochodzi z terenów Chin albo Laosu. I ile to jest warte? Nie wiem, ale się dowiem, bo wiem gdzie. A, czyli co? Czyli pan to teraz zabiera? Tak, ale proszę to ładnie, dokładnie opakować, żeby czasami coś nie uszkodzić. No pewnie. Chyba, że ta dziewiątka może, ale myślę, że ta dziewiątka... Brawo! Świetnie. Wspaniale słowa uznania. Tato, przestań, nie rób cyrku. To ze mną jest coś nie tak? Czy to ty zachowujesz się jak pajac? Popatrz na siebie. Na miotłę, którą zamiatasz cudze kłaki. Tego właśnie chcesz? Być nikim? Myślałem, że sobie wszystko wczoraj wyjaśniliśmy, prawda? Okej, jest pan ojcem Julka, tak? Proszę pana, ja nie przychodzę do pana kancelarii i nie wszczynam awantur. Niech się pan nie wtrąca. Rozmawiam z synem, a nie z panem. Julek, wróć do domu. Przepraszam, mamo, ale nie. Jakim prawem zatrudnia pan mojego syna? Takim jak każdego innego pracownika? Bez uprawnień, bez badań? Ale ja wszystko mam. Cześć, Kornelcia. No ty co tu robisz? Dzwoniłaś. Przyszedłem. Pieniądze masz? Hej, Kornelia, gdzie twoje maniery? Mogłabyś zaproponować kawy, herbaty, albo lampkę wina, czy kieliszek koniaku. Zadzwoniłam, bo nie zapłaciłeś w terminie czynszu. Mogłeś płacić Maćkowi na konto, nie musiałeś tu przychodzić. Cenię sobie bezpośredni kontakt w biznesie, dlatego jestem. Wiesz co? Te twoje gierki już nie robią na mnie wrażenia. Pięknie wyglądasz. Następnym razem płać punktualnie. Z Maćkiem masz interesy, a nie ze mną. A szkoda, twój syn nie jest tak uroczym partnerem biznesowym jak ty. Forsa na stół. Korynt? Uwziąłeś się, czy co? 500 plus wam przyniosłem.
Dzięki. I to ma być twój dyplom, tak? No, jak widzisz. Zamiast magisterki, kurs fryzjerski. Mam jeszcze badania. Chcesz zobaczyć? Ty nie jesteś fryzjerem, ty jesteś frajerem. Beznadziejnym idiotą, który nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Okej, niech się pan uspokoi. Przez pana Julian rzucił studia. A więc na to wydawałeś nasze pieniądze, okradałeś nas. Dawałeś mi pieniądze. I właśnie przestałem. I bardzo dobrze. Ja wcale od ciebie tego nie oczekuję. Chcę tylko, żebyś mi dał żyć jak chcę. Jerzy, chodźmy już. Nie poganiaj mnie. Ja nie widzę gaśnicy, ani kosza na brudne ręczniki, ani informacji o drodze ewakuacyjnej. Tato, przeginasz, serio. Dbam o bezpieczeństwo tego zakładu. Twoje także. Wystarczy, Jerzy, wychodzimy. Chodźmy. Mógł zrobić przelew. Nie musiał przychodzić. Też tak uważam. No to dlaczego przyszedł? Nie mam pojęcia, nie siedzę w jego głowie. Był w Lombardzie, rozmawiał z Kazimierzem, teraz tutaj. Heniu, o co ci chodzi? Ciągle to samo, o niego. Dlaczego zaczął się znowu tutaj kręcić? I dlaczego wpuściłaś go do mieszkania? Zaraz, to ja mam się tłumaczyć, dlaczego Korynt tu był? A ja tylko pytam. A co ty, zazdrosny jesteś? Nie, ale nie chcę, żeby znowu sprawiał ci przykrość, żebyś przez niego cierpiała. Spokojnie, to już zamknięty rozdział. A może on liczy na drugą szansę? A może chciał porozmawiać z kimś inteligentnym, dowcipnym i błyskotliwym, co? Mam nadzieję, że nie dasz się nabrać znowu na te jego bajery. A jak ty bajerujesz, to jest wszystko w porządku. Ja mam wobec ciebie uczciwe zamiary. Nie to co on. A jakie ty wobec mnie możesz mieć zamiary? Niecne. To na pewno. Kornelia. Czekaj, muszę zadzwonić do Maćka. Czeka na wiadomość o tych pieniądzach. 3 dni później młody pasjonat fryzjerstwa na dobre zagościł w zakładzie fryzjerskim swojego szefa. No dobrze, pani Anno. Tak sobie myślę. Dodamy może flesze, trochę panią odmłodzimy. No dobrze, w sumie namówił mnie No to pan, super. zgadzam się. To działamy. Najpierw umyjemy włosy. Ja poproszę panią ze mną, dobrze? Dobrze. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, szefie. Coś się stało? Czemu pan jest taki zdenerwowany? Popatrz. Co to jest? Sanepid się zapowiedział. Sprawdzą poziom higieny. Środki do dezynfekcji i sterylizacji, segregatory na brudne i czyste ręczniki i Bóg wie co jeszcze. Przecież byli w zeszłym tygodniu. Nie mieli zastrzeżeń. To mój ojciec ich nasłał. Nie wierzę. On ma dojścia, on ma koneksję, on wie jak uderzyć. Szefie, zajmie się pan panią Joanną? Ja muszę na chwilę wyjść. A co tak w trakcie? Muszę. Dziękuję ci. Dziękuję ci bardzo. To ty za tym stoisz, prawda? Dzień dobry, synu. Też się cieszę, że cię widzę. Julek, co się stało? Czytaj. To sprawa mojego taty, a ja przyjdę mu tylko podziękować. Dbam o twoje bezpieczeństwo, skoro już tam pracujesz. Nie zmusicie mnie do powrotu. Nie będę robił tego, co chcecie. Zrozumcie to w końcu. Ja już palcem nie kiwnę dla ciebie. Poczekam, aż tu wrócisz. Życie da ci tak w kość, że sam będziesz błagał mnie o wybaczenie. I ty naprawdę w to wierzysz? Ja to wiem. Ty jesteś bezmyślny i naiwny. Bez grosza, bez koneksji wrócisz. Ty nic o mnie nie wiesz. I ja nigdy tu nie wrócę, więc przestań mi rzucać kłody pod nogi. Przestańcie! Oskarżacie jeden drugiego, nakręcacie się, warczycie na siebie jak wilki. O, to nie ja zacząłem. Ja nie mam czasu na puste dyskusje. Jeśli nie zmądrzejesz, nie masz prawa tu przychodzić. Zrozumiałeś? Dobrze więc. Zostaniecie sami. Zobaczymy, co powiecie za kilkanaście lat. Kto wam poda szklankę wody. Julek, co ty wygadujesz? Na miłość boską, przestań. Co z tobą zrobiła ta bezmyślna dziewczyna? Mamo, mam was serdecznie dość. A od pana Seweryna się odczepcie, on nie jest niczemu winien.
A Daria to moja przyszła żona. Jerzy, brniemy w ślepy zaułek. Nie podoba mi się to. A mi bardzo. Im bardziej Julek teraz się stawia, tym szybciej do nas wróci. Zobaczysz. No i co? Jak mówił wielki Buda, nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszych kroków. Jego podróż to raczej tu się już kończy, że tak powiem. To znaczy, że co? Kiedyś ta głowa była pokryta cała złotymi płatkami, a może nawet inkrustowana drogimi kamieniami. Przez to była bardzo cenna i wartościowa. Złotymi płatkami? No ale ktoś kiedyś zdarł te złote zdobienia i pokrył rzeźbę farbą. Ale to wciąż cenna rzecz. No ale już nie jest tyle warta, jak gdyby była pomalowana złotem. Oczywiście, że nie, bo nie ma złota, ale jak mówił Budda, żadna rzecz nie jest warta pożądania. Uważam dokładnie odwrotnie. Panie Romanie, nauczmy się cieszyć tym, co mamy. No dobrze, a ile jest teraz warta? Jakieś 400 złotych. Tylko? No niestety, gdyby nie została okradziona z tych płatków złota, to mogła być nawet warta i 500 000. O jacie. Ja też żałuję. No to ojciec Maćka będzie zawiedziony. Liczył, że ta głowa będzie więcej warta. Ja też na to liczyłem. Niestety, nie tym razem. To byłoby na tyle z mojej strony, a co do kasy za wycenę, to zwrócę się do Kazimierza. Jasne, przekażę mu. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Widzenia. No, ale cię ktoś potraktował, ziomuś. Ktoś oskubał tego biednego mędrca. Pozbawił go złota i splendoru. Szkoda gościa. Tak jak myślałem. Kontrolę nasłał mój ojciec. To muszę się do niej porządnie przygotować. Mój ojciec jest prawnikiem, on uwielbia batalie sądowe, kruczki prawne, on stosuje jakieś pułapki na przeciwników, różne myki. Trudno. On po nas niszczy. Przeze mnie. To nie jest takie proste kogoś zniszczyć. Prostsze niż się panu wydaje, zwłaszcza dla mojego ojca. To co zrobisz? Muszę odejść. Dla pana dobra. To jedyne wyjście. Dopiero co zacząłeś, przestań. Klienci cię uwielbiają. Nie ma innego wyjścia. Ale co, do domu wrócisz? Nie. Słuchaj, zostaniesz bez pracy, studia rzuciłeś. Masz jakieś oszczędności, coś? Nie planowałem takich zmian, ani takiej rewolucji. Ale jest coś, co mogę zrobić już teraz. Wiesz co, Angela? A gdyby go tak pomalować na nowo tym złotem? No, Roman, świetny pomysł. Wystarczy, że wykupisz trochę pierścionków, bransoletek, wisiorków, zaniesiesz to wszystko do złotnika, on to przetopi na ciekłe złoto, pomalujesz i gotowe. Budda jak nowy. Ty wiesz, że to jest myśl? Tak, ciekawe, czy szef by się zgodził. Jeżeli by mu się opłacało, to by się zgodził. Roman, zejdź na ziemię. No co, żal mi tego obdartusa. No. Złoty byłby fajniejszy, taki trochę raperski. Raperskie, co ma Budda do rapu? Jak byłby złoty, to by miał, no. No co, no, oni lubią obwieszać się goldem. Poza tym złoty Bożek też by pasował do rapu. Ty też jesteś Bożek, tylko pomaluj się złotem. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech zgadnę. Szuka pan prezentu dla żony, babci, córki albo narzeczonej. A żeby pan wiedział, No, to polecam coś orientalnego. To jest ostatnio bardzo w modzie. nie, jednak bym wolał coś bardziej takiego tradycyjnego, może jakiś wisiorek. A to zapraszam, pokażę, co mamy. Na pewno coś wybierzemy. Tradycyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałem, że można u was zostawić samochód? Można,
Ale najpierw musiałbym go zobaczyć. No to super, to stoi przed lombardem. Okej. Wezmę tylko miernik do lakieru i się ubiorę. Okej. Roman się rozmarzył, a trzeba było pracować. Jakoś szczególnie mu ten posążek zadziałał na wyobraźnię. No dobra, słuchaj. Dam ci za niego 20 000. Mało. No, liczyłem na co najmniej 40. No ale człowieku, to jest Lombard. To przynajmniej kasy dostajesz od razu, więc jeżeli ci się śpieszy, no to jest w sam raz. Za mało. Potrzebuję znacznie więcej. Dobra, szukaj kogoś, kto da ci więcej. Może nawet znajdziesz. Ale to wymaga czasu. Ale ja na to potrzebuję tylko 5. No to znakomicie. Zobacz, ja ci daję 2 dychy, zostanie ci jeszcze 15. No tak, ale potrzebuję znacznie więcej, bo to tylko dzisiaj na zaliczkę, no. Nic na to nie poradzę, więcej ci nie dam. No dobrze. To w takim razie dzisiaj dam zestaw coś innego, a na samochód spokojnie poczekam na kupca. Jak sobie stryjek winszuje. Dobra, to będę za godzinę. Do zobaczenia, bracie. Do zobaczenia. Młodziek się zerwał. Szkoda, bo miał fajną furkę i Lombard mógł dobrze zarobić. No ale przecież siłą nie mogłem go zatrzymać. Po co tu przyszłaś? Przyszłam do pani, bo nie chcę, żebyście byli skłóceni z Julianem. To straszne, że wyrzuciliście go z domu. Nie tobie to oceniać. Chcemy, żeby Julek się opamiętał. To, co robi, jest niepoważne. Czy pani nie rozumie? On już do was nie wróci. Od ciebie zależy, jaki będzie jego następny krok. Na pewno do was nie wróci, a boję się, że i ode mnie ucieknie. Jeżeli tak poważnie o nim myślisz, to zobacz. Nie lepiej wyjść za mąż za adwokata? Dobrze zarabiającego mężczyznę, który da ci życie na odpowiednim poziomie. Ale ja chcę, żeby on był szczęśliwy. On będzie szczęśliwy. Z tobą, jako prawnik, odpowiedzialny mąż i ojciec. I ty będziesz szczęśliwa, kiedy on kupi ci elegancki salon i będziesz strzyc ludzi, tak jak lubisz. Ale pani nic nie rozumie. Przyszłam panią ostrzec i prosić, żeby spojrzała pani na niego jak matka. Ale widzę, że się nie dogadamy. Do widzenia. I proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema ziom. Chciałem zastawić, ale tylko na kilka dni. To są moje narzędzia pracy. Muszę je szybko odzyskać. No u nas zastawy klasycznie na miesiąc, ale jak chcesz, możesz przyjść i wykupić jutro. Okej. No i co tutaj masz? Ty, no ale miałeś przynieść coś wartościowego, a to jest, no, nie wiem, warte może z 5 dych. One są warte 3000. Cały zestaw jest wart 6, ale ja zostawię tylko za 3. Chyba nie u nas. No to niech pan sobie sprawdzi w internecie, ile one kosztują. A zresztą, mam rachunki. Angela, chodź zobacz. Patrz, nożyczki dla milionerów. Po prostu do strzyżenia. Ale co w nich takiego specjalnego? Same tną? Są zbudowane ze specjalnego stopu. Są antyalergiczne. Ciekawe. Mam jeszcze styler. Tak, a ja jestem frystyler. A, no, lokówka. Specjalistyczna. No, słuchaj, ale ja nie wiem, czy ktoś to od nas kupi, w razie gdybyś się nie zjawił i tego nie wykupił. Ja je na bank wykupię. Bez moich nożyczek nie ma mnie. Otwieram swój własny salon fryzjerski, mój. I po prostu zależy mi na tym, żeby jak najszybciej wystartował. No dobra, dam ci za to 3000, pasi? Pasi, super, właśnie o to mi chodziło. Żółwik, podwodny. Taki żart. Roman był w szoku, jak usłyszał, ile kosztują profesjonalne nożyczki i lokówka. Mnie też mowę odjęło. W życiu bym za to tyle nie dała. Do widzenia. Proszę bardzo. Dziękuję. I umowa. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Jo! Wiesz, dla mnie to trochę dziwne. Jakaś tam tytanowa stal.
Technologia kosmosu. Nożyczki to nożyczki, no szukanie dziury w całym. Roman, ten chłopak zapłacił za nie pełną cenę. Dla niego są tyle warte. No, mam nadzieję, że przyjdzie tu i to wykupi. Słuchaj, świat się zmienia, technologia się zmienia, ty się zmieniłeś, a rapu zacząłeś słuchać, ha? No w sumie racja. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukam kosiarki. Najlepiej na prąd. Widziałam na stronie, że taką macie. Dobrze, ale proszę pani, zacznijmy od tego, że polecam pani kosiarkę spalinową, benzynową. One są dużo bardziej wydajne i przede wszystkim mąż nie będzie musiał po ogrodzie ciągać kabla. Kupuję kosiarkę dla siebie. Mąż nie ma czasu. Od rana do wieczora pracuje. No dobrze, w takim razie już idę po kosiarkę. Skrojona jak dla pani. Świat schodził na psy. Facet był właścicielem nożyczek za 6000 złotych, a kobieta szukała dla siebie kosiarki. Jak żyć, ja się pytam. Była u mnie Daria, to u niej mieszka Julek. Czego chciała? Przyszła żebrać? Jerzy, przestań kpić. Kiedy w końcu przejrzysz na oczy? Julek jest tak samo uparty jak ty, on nie odpuści. Anka, nie dramatyzuj. Daję mu miesiąc, wróci na naszą wycieraczkę jak zbłąkany piesek. Przestań. Nie mogę cię już słuchać. Wszystkich traktujesz z góry, nawet własnego syna. Ja nie zamierzam tracić z Julkiem kontaktu. I co? Mam mu teraz pogratulować, jaki to z niego dojrzały mężczyzna? Fryzjer, rzemieślnik? Zaakceptowałaś ten fakt dzięki jego dziewczynie? Nie zaakceptowałam. Ale nie mam innego wyboru. Tobie też radzę to samo, bo inaczej zostaniesz kompletnie sam, bez rodziny. Dzień dobry. O, witamy. Dobry. I co, naprawdę był pokryty złotem? Tak. I w ogóle to pochodzi z XIX wieku i został wykonany w Japonii. Ja wiedziałem, że on jest cenny. On ma coś takiego w twarzy, taką mistykę. Zauważyliście? No ale złota to już na nim nie widać. No trudno, musimy z tym jakoś żyć. To co, weźmiecie go ode mnie? Tak, możemy dać 100. Tylko... No, nie możemy więcej. Może jest i wart ze 4, ale musimy go jeszcze odrestaurować. Nie, to wezmę go chyba do domu z powrotem, bo za darmo go nie oddam. No, przywiązałem się jakoś tak do niego. Aha, coś się należy za wycenę na przykład? A nie, dobra, to już Kawecki się dogada z szefem. Super. To dzięki. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Ojciec Maćka miał rękę do dziwnych znalezisk. Tym razem też mogliśmy sporo zarobić, no ale się nie udało. Złoty cielec przeszedł nam koło nosa. Julek, bo ja już nie wytrzymam. No dobra, już. Tada! To nasz nowy salonik fryzjerski. Tu będziemy tworzyć nowe stylizacje, wdrażać trendy, innowacje w cięciu, spięciu, modelowaniu. Nasz salon fryzjerski? Wyjaśnij, bo ja nie ogarniam. Umowa najmu? No, od miesięcy przychodziłem obok tego lokalu. Często zaglądałem do środka, sprawdzałem, jak to może być fajnie. Planowałeś wynająć lokal i nic mi nie powiedziałeś. Ale ja nie planowałem. Po prostu wiedziałem, że to fajne miejsce. Raz nawet zamieniłem kilka słów z właścicielem. Wymieniliśmy się numerami telefonu. Bez zobowiązań, ale dziś dzięki ojcu podjąłem decyzję. Trzeba trochę sufit odmalować, ale będziesz miał tu piękny salonik. Ale nie ja. My. Nie mogę zostawić Seweryna już. Ty go opuściłeś. Wystarczy. Nie no, jasne, pewnie, nie od razu. Tak, słucham? Ogłoszenie dalej aktualne, jasne. Samochód można kupić choćby dzisiaj. No to niech pani przyjedzie i go obejrzy, nie ma problemu. Aha,
Czyli odpowiada pani cena? Super. Mi też. Dziękuję bardzo. Ktoś chce kupić samochód? Za 35 000. Jeszcze wykupię rzeczy z Lombardu i starczy nam na mały remont. Znowu? No niestety, ktoś zdrapał z niej całe złoto. Szkoda. Mogliśmy być bogaci. Jakby była złota, to by ci jej nikt nie oddał. No ale co? Pomarzyć można, nie? No i co ty teraz z tym zrobisz? Ktoś kiedyś już ją pomalował. No możemy ją pomalować jeszcze raz. Jak to? No normalnie. Farbami. Ja sprawdzałem w internecie. Są malowane głowy Buddy. No, będziemy mieli swoją własną. Heniu, już się bawiliśmy kiedyś w malarzy, pamiętasz? Chyba po 3. roku studiów na wakacjach, jak udawaliśmy artystów z Krakowa. Tak, i dołączyliśmy do grupy studentów ASP z Wrocławia. Nawet nie zauważyli, jak się do nich wbiliśmy. Tak, zwłaszcza te dziewczyny, które uwodziłeś. Poszłyby za tobą w ogień. Stare czasy. Przyniosłam ci kanapki. Zapomniałeś? O, dzięki. Kochana jesteś. Słuchaj, musisz dzisiaj powiedzieć szefowi, że odchodzisz. On już wie. Mówi, że taka jest kolej rzeczy. Mama, co ty tutaj robisz? Dzień dobry. Chciałam zobaczyć, co u ciebie. To ja zaprosiłam twoją mamę. Nie chcę, żebyś był skłócony z rodzicami. I to było bardzo mądre. I co, już nie jestem idiotą, który przynosi wstyd rodzinie? Nie o takiej przyszłości marzyłam dla ciebie, ale dla mnie najważniejsze, żebyś był szczęśliwy. Ale mówiłem ci, że jestem. Teraz to już wiem i dlatego chcę ci pomóc. No dobrze, ale na studia na pewno nie wrócę. A powinieneś. Studia to studia. Ale dobrze, nie będę drążyć tematu. A co z pani mężem? Jest uparty, sama wiesz. Potrzebuje więcej czasu, żeby pogodził się z nową sytuacją. Ale nie martwcie się. Zadbam o to, żeby zmienił zdanie i pogodził się z tobą. Dzięki, mamo. W następnym odcinku klient Lombardu nie ma pieniędzy na utrzymanie kochanki. 4-letni, 100 000 przebiegu, serwisowany terminowo, full opcja. Ziutek nie chce być dżentelmenem. Idzie babka, ale kałuża jej przeszkadza. Wziąłem kobitkę w pół i wsadziłem ją w pojazd, no. A wtedy ten paskudny blondyn zaczął mnie szarpać. Karol ma problemy z Dagmarą. Odpisz jej. Niech dziewczyna nie czeka. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.